Tak, aż kurczę, ten przebieg jest faktycznie niewiarygodny. No i ciągnik generalnie przyjechał, problemy z instalacją elektryczną. Jeżeli taki wentylator w czasie pracy, czyli na wysokich obrotach, na przykład silnika, odpadłby, bo tutaj się by sprzęgło rozpadło, no to może narobić nam dużego bałaganu, jeżeli chodzi o chłodnicę. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Ciągnik Fendt Farmer 411 z 2001 roku, bo taki to jest rocznik ciągnika i to jest dosyć taka aż zaskakujące, niebywałe, no ale kurczę, chyba faktycznie tak jest. No, trudno powiedzieć, bo klient kupił ciągnik używany, no ale wszystko to wskazuje, że przebieg tego ciągnika to jest naprawdę bardzo znikomy, ale musimy to po momencie wywalić, bo nam się na ekranie pojawiają wszystkie rzeczy, tylko nie to, co powinno. No to dlatego, że jest częściowo porozbierane, ale to zaraz sobie tu z tym poradzimy. Tylko odłożymy kamerę, bo mi tu braknie palcy, bo według wskazań to ma 4000 z haczykiem, no i tak faktycznie 3886 godzin, no faktycznie, że dosyć przebieg. Jeżeli ktoś tutaj nie namieszał w komputerze, to ten przebieg jest faktycznie bardzo mały, no bo jak ciągnik, który ma 20 lat, no to jednak kurczę jest ponad 20 lat. O, a tu na liczniku nam pokazuje 4439, no więc powiedzmy, że jest to prawie że zbieżne. To na ten przebieg, na ten wiek, to ten przebieg jest bardzo, bardzo mały. No ale to też patrząc po kabinie, tutaj nie jest jakby tam zniszczeń żadnych nie ma. Kabina w ładnym stanie. Ciągnik troszeczkę gorzej na zewnątrz wygląda, co prawda. No ale to być może dlatego, że stał gdzieś pod murką długo. Trudno powiedzieć. No ale chociaż tutaj patrząc, to dosyć często ktoś do kabiny wchodził, bo patrząc na tą rączkę tutaj i tutaj, no to więc dosyć często było wchodzone i to tak aż kurczę, ten przebieg jest faktycznie niewiarygodny. No i patrząc po wytarciach, to albo często ktoś wchodził, wychodził z ciągnika i pracował bardzo krótko, albo jest coś tam kombinowane, ale tego już się pewno nie do końca jesteśmy w stanie dowiedzieć. Bo ciągnik to jest taka prościejsza wersja, układ hydrauliczny jest już jeszcze mechaniczny, czyli sterowanie zaworami hydrauliki jest mechaniczne, tam nie ma zapisanych wartości. Jeżeli chodzi o godziny, możemy jeszcze podłączyć później komputer, zobaczymy, czy coś w module się znajdzie, ale no może być tak, że został dosyć skutecznie ten stan licznika odświeżony. No ale wracając tutaj do ciągnika, ciągnik generalnie przyjechał, problemy z instalacją elektryczną, no ale to jak to bywa, że jak już przyjedzie i trzeba przejrzeć ciągnik, to się jeszcze wiele rzeczy przy tym ciągniku niestety znajdzie. No i tak jak w tym przypadku, to z poduszki zawieszenia kabiny tu już są założone nowe luzy na tuzie. Tutaj widać troszeczkę tutaj na frezach jest też luz, ale to generalnie ten ciągnik nie pracuje z jakimiś ciężkimi maszynami, więc tu z klientem ustaliliśmy, że w miarę możliwości skasujemy ten luz tutaj wzdłużny na tych ramionach, żeby to nie latało. Na pewno trzeba, no tu już mamy właściwie wymienione, gdzieś tutaj leżą końcówki od dolnych ramion podnośnika. O, ładnie widać, ile tutaj tego brakuje. Dosyć mocno wyczaskane. No i teraz tak, no wtedy wiadomo, że jeżeli tutaj są zbyt duże luzy, to niewłaściwie, tak niepoprawnie do końca pracuje sterowanie podnośnikiem EHR, no i gdzieś tam jak przy jakichś pracach typu agregat, pług, no to wiadomo, że nie chodzi tak jak powinno. Pół biedy, jak ta maszyna gdzieś tam w pozycji pozycyjnej, czyli rozsiewasz, no to jeszcze tam powiedzmy w miarę to utrzymuje, natomiast no jeżeli korzystając z regulacji siłowej, no to wtedy może być tu problem, tutaj ten luz na tych ciągnikach, potem siły ciągu, no i mogą być przekłamania i to zostanie zegregowane. Ramion tutaj nie ma, bo tam jeszcze musimy naprawić otwory w wieszakach i stworzniach
na zawieszeniu góra-dół, no bo też gdzieś tam wyrobione. No i mówię, no instalacja elektryczna, która tam była w dosyć kiepskim stanie, klient już tam częściowo ją naprawiał, ale też tutaj nie do końca chodziło o brak wskazań temperatury silnika, no więc tam tą instalację poprawiliśmy. Wymienione zostały poduszki zawieszenia kabiny, linki, o tu mamy linki układu hamulcowego, bo to też zastane, nie chodziło tak jak powinno być. Ten hamulec nie do końca zawsze odbijał, więc to też później no, szybkość używania się tarcz hamulcowych niestety, no i tak dalej. Tu mamy te poduszki no, wyczepane, no, jak widać to już siednięte, więc ten przebieg, kurczę, na to, patrząc na te niektóre zużycia też można mieć tutaj spore wątpliwości, no ale zobaczymy. Tak jak na przykład odbójniki zawieszenia przedniej osi, możemy porównać nowy, stary, różnicę widać gołym okiem, że to jest tutaj dosyć mocno zmęczone. Też przy wykonywaniu weryfikacji tego ciągnika, sprawdzenia, bo tak z klientem ustaliliśmy, zresztą to jest klient ten sam, który tutaj te dwa ciągniki oddał, czyli 820 i tą właśnie 411, no to żeby przejrzeć, no i tak podobnie też, no właściwie to zawsze jest powtarzalne przy jakimś tam przebiegu, tutaj nie były aż tak mocno, ale też są zużyte te łożyska zawieszenia, mocowania siłownika, amortyzacji przedniej osi, luz na sprzęgle Wisko, niestety to też troszeczkę kosztuje tutaj w zamienniku, bo nie założyliśmy oryginalnego sprzęgłowiska, bo to znowu koszty w zamienniku, ale powiedzmy oryginalny, jeżeli chodzi o producenta, natomiast nieoryginalny, jeżeli chodzi o opakowanie, ponieważ no, wentylator już tutaj było wyczuwalny luz i to pół biedy, gdyby się tylko to zepsuło, ale jeżeli taki wentylator w czasie pracy, czyli na wysokich obrotach, na przykład silnika, odpadłby, bo tutaj się by sprzęgło rozpadło, no to może narobić nam dużego bałaganu, jeżeli chodzi o chłodnicę. Mamy też tutaj łożyska. Tutaj widać dosyć już tak troszeczkę z oporem to łożysko chodzi. To tutaj też nie za ciekawe. Łożyska na piaście mocującej wentylator, bo tak jak tutaj dokładnie nie widać, ja może tu pokażę, o w tym miejscu. To tak zawsze też tutaj takie rzeczy, które w ciągnikach przy jakimś tam przebiegu czy stanie zawsze sobie sprawdzamy i te przynajmniej najbardziej istotne rzeczy, które nie są może takie drogie w naprawie, ale później no, skutkują różnymi tam, mogą skutkować konsekwencjami, no to na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Układ chłodzenia, tak jak widać, zbiornik, no to nawet ciężko tam odróżnić, gdzie, w którym miejscu jest płyn. Układ chłodzenia będzie cały do czyszczenia. Tutaj było wymontowana już chłodniczka oleju, bo był z niej mocno nie, ale pociło się, był wyciek. No i w tej chłodniczce akurat tu szkoda, że no, nie zrobiliśmy zdjęcia. W zasadzie była zaklejona w środku taka maź. I zresztą klient też mówił, że on już tam na tym płyn chyba nawet raz wymieniał. To taka maź w środku, więc to cały układ będzie do płukania. No i tutaj go przepłuczymy takim preparatem. No i zobaczymy, co tam z tego nam potem wyjdzie, co wyleci. Myślę, że preparat jest dosyć skuteczny, także powinno to dokładnie wyczyścić, wymyć. No wiadomo, że układ chłodzenia wewnątrz też musi być drożny, czysty, bo później przy takich jak na przykład wewnętrznym zabrudzeniu chłodnicy też dochodzi do przegrzania silnika. Mamy też tutaj wymieniony paski wielorowkowy i pasek jeden główny i pasek napędu sprężarki klimatyzacji, przy okazji rolki napinaczy. Tutaj jest rolka prowadząca, tam dalej jest rolka napinacza. Jedna rzecz, która też powiedzmy rzadko kiedy się zdarza, ale tutaj wymieniliśmy rolkę napędu pompy paliwowej i tutaj chyba już doszło do jakiegoś tam wcześniej albo zablokowania pompy, bo jak widać na tej rolce tutaj została ona podtarta, wytarta w tym miejscu. W zasadzie to nie wpływa bezpośrednio na pracę pompy, natomiast no, na pewno przez to dosyć szybko zużywałby się pasek ten wielorowkowy. I dlatego też tu podjęliśmy decyzję, że tą rolkę wymienimy na nową. Tu mamy paski, przełączniki świateł. Dosyć często niestety się to też psuje. To też wynika z tego, że oryginalnie producent
jakby bezpośrednio, bez przekaźników, zasilane lampy. Później ktoś, użytkownik założy mocniejsze żarówki albo zbyt dużo lamp naraz, no i to się tutaj wszystko wytapiają styki w tych przełączniczkach. Przełączniki są nowe tutaj założone, ale też przy okazji, tak jak widać, tutaj leżą stare lampy. Zresztą to też klient tutaj chciał, żeby mu założyć oświetlenie LEDowe. No i mamy tutaj na słupkach lampy nowe LEDowe, w dachu robocze też są nowe LEDowe zamontowane i podobnie zresztą z tyłu tak samo na błotnikach lampy LEDowe i tutaj może nie będzie widać coś tam pod słońce, też górne oświetlenie LEDowe, także na pewno będzie znacznie mniejszy pobór prądu, a przy okazji znacznie lepsze doświetlenie terenu i można pracować wtedy nawet w nocy takim ciągnikiem, więc dosyć skuteczne lampy. Przy lampach też trzeba uważać, akurat tutaj są zamontowane lampy polskiej produkcji, one są troszeczkę droższe niż można będzie tam w internecie znaleźć, natomiast no, nie można zakładać do tych, bym powiedział, dosyć nowoczesnych ciągników lamp takich zwykłych, ponieważ lampy też się zakłócenie po instalacji elektrycznej, a chociażby nawet odbiór radia, jeżeli lampa nie ma filtra, to radio zaczyna gorzej odbierać, także też trzeba na to zwrócić uwagę i nie zawsze się kierować ceną, czasami troszeczkę więcej dołożyć, to nie są znowu jakieś duże różnice, bo taka lampa kosztuje tam około 200 zł, a oczywiście podobna, czy tak prawie że taka sama, można ją kupić pewno za 70 albo za 100 zł, no ale to są niestety później jeszcze jakieś konsekwencje związane z tym, że może nie do końca coś działać w ciągniku albo się zakłócenia. W tym jeszcze może pół biedy, ale w ciągnikach nowszych to nawet nie idzie założyć lampy takiej właśnie prostej, ponieważ komputer wychwyci błąd, bo tam mierzy opór, jeżeli przy oświetleniu ma być żarówka odpowiednio zamontowana żarówka, jeżeli nawet się założy słabszą żarówkę, to już wylatuje błąd, a tym bardziej jak się założy lampę LEDową, to też wylatuje błąd, więc musi być lampa przystosowana z odpowiednim oporem, żeby komputer nie wychwytywał błędu w postaci na przykład przepalenia żarówki. Rzecz, którą też tutaj nie było zgłaszane, a wyszło, no to luz na wale, na przegubach wału napędu przedniej osi, więc też to tutaj troszeczkę jakby sugeruje co do tego prawdziwości tego przebiegu, no bo przy 4000, żeby się przeguby wyczaskały, to jest wręcz też prawie że niemożliwe. To się robi raczej tam powiedzmy powyżej 10, a przy 4 no to naprawdę kurczę nie do wiary, żeby takie tutaj zużycia nastąpiły, jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo eksploatacyjne. Jak widać, no tutaj dodatkowo tutaj zamontujemy też wyłącznik prądu, bo klient prosi, żeby mu założyć zwykły, nieelektroniczny, no bo to też kwestia tej ceny. Wiadomo, że taki elektroniczny, oryginalny wyłącznik prądu tego ciągnika to jest wydatek ponad 2000, a tutaj za powiedzmy plus minus 200 parędziesiąt złotych naprawdę można kupić bardzo dobrej jakości wyłącznik taki na kluczyk i wtedy zamontujemy tutaj, no trzeba wyjść po prostu z kabiny, wyłączyć, no ale to też trzeba za te 2000 złotych można to robić, także no ale mówię, no kwestia wyboru, jak to chce. Jeżeli ktoś chce wygodnie, no to ma wygodę i przycisk w kabinie wciska, tak jak ostatnio tam do tej 300 montowaliśmy. A tutaj no, klient stwierdził, że jednak może być tak zwany zwykły hebel i dla niego to nie stanowi problemu, żeby przyjść i wyłączyć wyłącznikiem na zewnątrz, przekręcić i tak dalej. Widać tutaj też no, lakier już taki dosyć zmatowiały, więc ciągnik, no ale 23 lata, 22 lata ciągnik, no to trudno oczekiwać, żeby miał świecący, błyszczący lakier, tym bardziej być może, że stał gdzieś tam na zewnątrz, a to wiadomo, że słońce i tak dalej. Mamy też po sprawdzeniu turbosprężarkę, troszeczkę było opocone przy sprężarce, tutaj jest sprężarka po naprawie, czyli wymienione uszczelnienia, łożyskowania wirnika, w zasadzie wygląda z daleka jak nowa, a ona jest tylko po naprawie. Koszt takiej naprawy to jest w granicach
200-1300 zł, w zależności, mówię, od wielkości tej sprężarki. Tutaj nie można powiedzieć, że wszystkie sprężarki są w różnej cenie, no bo wiadomo, że to od wielkości. Też wyszło już później, nawet w trakcie, jak przy wymianie pasków, że to tutaj sprzęgiełko, a właściwie łożyskowanie tego sprzęgiełka, zaczyna już tam łożysko szumieć, no i też groziło tym, że się to za chwileczkę rozpadnie, także całą sprężarkę też w zakładzie raczej to oddajemy do zakładu, bo oryginalnie no to nawet nie można w Fencie kupić samego łożyska, trzeba kupić całe sprzęgiełko. Oczywiście można było łożysko jakieś tam dobrać, ale przy okazji też sprężarka została zaraz sprawdzona, klimatyzacji, założony nowy uszczelniacz na wał, założone nowe łożyskowanie na sprzęgiełko, no i myślę, że znowu kilka lat pochodzi i nie będzie z tym większego problemu. Także no troszeczkę tutaj jeszcze pracy nam zostało, ale to już powiedzmy taki prawie, że finish, od takiej tej dubaniny w koło to jest porobione. To, co musiało być zrobione tak na szybko, bo to w zasadzie było też, że to by jak najszybciej to zrobić, ale mimo wszystko to i tak się w czasie przeciąga, no bo trzeba zamówić nieraz części, nie wszystkie są jednak części dostępne od ręki w magazynie, mimo że mamy dosyć dobrze zaopatrzony magazyn, ale no zawsze czegoś, jakiegoś nietypowego elementu zabraknie, a tak samo tutaj też powiedzmy regeneracja ramion, no zlecamy do firmy zewnętrznej, ponieważ mam wytaczarka, to już nie bawimy się w to, bo to by było bezsensowne, jeżeli chodzi o same koszty, bo koszt utrzymania maszyny, ta maszyna musiała codziennie pracować praktycznie po minimum 8 godzin, żeby się właśnie obrabiarki zwracały, koszt zakupu obrabiarki, dlatego takie rzeczy, które tam czasami gdzieś tam wyskakują, to zlecamy firmie zewnętrznej. Tutaj też właśnie teraz jeszcze nawet zauważyłem, jest ugięta cięgno od sterowania zaworu hydrauliki zewnętrznej. Też tu trzeba będzie zobaczyć, oby nie pękło, no bo jak pęknie ta dźwigienka, to będziemy mieli jeszcze problem, że trzeba będzie, kurczę, wymieniać tą tutaj śrubę, no bo to można powiedzieć śruba dwustronna, ale no to zobaczymy. Myślę, że się uda to wyprostować, żeby to chodziło normalnie. Tymczasem serdecznie dziękuję oczywiście za uwagę i zachęcam do oglądania filmów na naszym kanale. A komuś, jeżeli się komuś film podobał, to poproszę o łapkę w górę i do usłyszenia.